Cześć wszystkim, tutaj Marchman Tarot, witam w czytaniu typu Wybierz Talię na temat jakie ona ma oczekiwania. W każdym z czytań sprawdzę, jakie osoba, o której myślisz, ma wobec ciebie, wobec waszej znajomości, wobec waszej relacji oczekiwania, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Dodatkowo polecam również moje inne czytania. Miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu Wybierz Talię na relacje i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Przed Tobą 3 czytania do wyboru. Możesz wybrać konkretną talię lub kolor świeczki. I czytania i talie do wyboru to talia Landscape Tarot i świeczka zielona, talia Zodiak Tarot i świeczka niebieska i talia Somnia Tarot i świeczka czerwona. Moi kochani, wszelkie kryteria decyzyjne pozostawiam oczywiście Wam. Możecie wybrać talię, którą dobrze znacie, która Wam się podoba wizualnie, która wiecie, że z Wami rezonuje. Jeśli chodzi o te 3 talie, tylko talia Zodiak Tarot, która jest pośrodku, była przeze mnie wcześniej używana, natomiast pozostałe 2 talie, talia Landscape Tarot i talia Somnia Tarot, są to talie, które dzisiaj u mnie pojawiają się premierowo po raz pierwszy, natomiast ja te wszystkie talie wcześniej widziałem. Pierwsza talia przede wszystkim jest oparta o bardzo malownicze, kolorowe krajobrazy. Druga, obrazy są bardzo kolorowe na czarnym tle. Ostatnia jest najbardziej tajemnicza, nieoczywista. Troszeczkę powiedziałbym, że chwilami taka bardzo mocno ona wymaga od nas dużo więcej zastanowienia i jest raczej w odcieniach szarości, także moi kochani, tutaj mam nadzieję, że te podpowiedzi troszeczkę Wam pomogą wybrać. Możecie też z ciekawości po prostu wybrać jedną talię, a z ciekawości zajrzeć, jak inne pozostałe wyglądają, tak, żeby mieć na przyszłość jakiś ogląd, czy też stwierdzić, czy te talie Wam odpowiadają, czy na przykład jeśli chodzi o kolejne czytania, wolelibyście wybrać coś innego. Moi kochani, też nie ukrywam, że bardzo często wybieracie ze względu na rewers danej talii, tak? Tutaj ciężko nawet te rewersy porównać, każdy jest totalnie w innej kolorystyce, inne elementy w sobie posiada. Też bardzo często piszecie mi w komentarzach, że zawsze wybieracie tą samą świeczkę, tak? I te same świeczki, te same kolory świeczek, co zawsze są i dziś dostępne, czyli zielona, niebieska i czerwona, takie mamy dostępne opcje. Może też zadecyduje Wasza intuicja. Nie będziecie się zastanawiać, tylko od razu, kiedy zobaczycie dostępne możliwości, dostępne opcje, od razu będziecie wiedzieć, którego czytania chcecie wysłuchać, w którym czytaniu chcecie poszukać odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Moi kochani, jeszcze jedna kwestia. Po raz pierwszy dzisiaj mamy nowe tło. Jestem ciekaw, jak Wam się ono podoba, czy jest dla Was lepsze właśnie nowe, czy może to stare bardziej Wam się podoba. Nie ukrywam, że to nowe tło jest pewną też dla mnie nowością. Mam nadzieję, że też bardzo fajnie będzie mi się z nim pracować, natomiast jeśli chodzi o sam element wizualny, po nowemu jest bardziej tajemniczo, mi się bardzo to nowe tło podoba, natomiast ja też bardzo dużo bazuję na Waszych opiniach, dlatego też o nie proszę, jeżeli macie taką ochotę wyrazić swoją opinię, to też Was do tego zapraszam. Moi kochani, co do samego dzisiejszego czytania, ja przypomnę Wam tylko, to już wcześniej Wam zwracałem uwagę na takie elementy też w kontekście wcześniejszych czytań tego typu. Tutaj pytamy o czyjeś oczekiwania. Należy pamiętać, że to są czyjeś oczekiwania i Wy musicie sobie zweryfikować, czy te oczekiwania są dla Was do zaakceptowania, czy też nie. Czy one są zbieżne jakby z Waszym patrzeniem na daną sytuację, na daną relację. Też pamiętajmy, że trzeba zwrócić uwagę zawsze przede wszystkim na własne dobro,
na własną godność, na szacunek do samego siebie. Tak? Jeżeli coś wgodzi w nasze dobro i w nasze później patrzenie na samego siebie, bo też bardzo często bywa tak, że jeżeli nam zależy, jeżeli darzymy kogoś uczuciem, to jesteśmy w stanie się zgodzić na więcej, tak? Ale też musimy sobie postawić pewne granice. Na to jestem w stanie się zgodzić, na to nie jestem się w stanie zgodzić, tak? Żeby tutaj nie było tak, że czyjeś dobro, czyjeś zdanie jest istotniejsze niż nas samych, tak? I też jeśli chodzi o takie sytuacje, to moi kochani, pamiętajcie zawsze, że to wy powinniście stawiać siebie na pierwszym miejscu i to wy powinniście być obrońcą własnego dobra, własnego interesu i tak naprawdę też takiej miłości własnej, tak, żeby to wszystko, to co w swoim życiu wybieracie, służyło przede wszystkim wam, a dopiero w dalszej kolejności komuś. I też mówię, jeśli chodzi o oczekiwania, możemy się na nie godzić, nie musimy i to wy sami zdecydujecie, co z tym dalej zrobicie. Moi kochani, ja dodam na koniec tylko, że czasówka udostępnię wam w opisie filmu, tak jak robię to zawsze, tak żebyście mogli jak najszybciej dotrzeć do czytania, które was interesuje, w którym chcecie posłuchać odpowiedzi na nurtujące was pytania. Też bardzo często piszecie mi o tym, że słuchacie więcej czytań. Ja was oczywiście do tego zachęcam, żebyście sobie też sprawdzili, tak jak mówię, inne talie, żebyście sobie wyrobili na temat ich zdanie. Może też coś ciekawego w pozostałych czytaniach dla siebie znajdziecie, natomiast to oczywiście wszystko zależy od was, od waszego zdania, tak, od waszego wyboru. Zawsze macie wolną wolę i możecie z niej skorzystać także w kontekście tego, do czego ja was zachęcam. Dobrze, moi kochani, już przechodzimy sobie do czytań. Zostaniemy sobie tylko z pierwszą talią. Moi kochani, jeśli wybraliście talię Landscape Starot i świeczkę zieloną, to jest czytanie dla was. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie, czego osoba, o którą pytacie, od was oczekuje, tak? Od waszej relacji, od waszej znajomości, czego sobie życzy. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta Rada. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Moi kochani, to co ważne, to co już wybrzmiało we wstępie, to są czyjeś oczekiwania, to co wy dalej sobie z tym zrobicie, czy uznacie, że są one zbieżne z waszymi oczekiwaniami, że to jest dla was dobre i co wy sobie dalej z tym zrobicie, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Moi kochani, też nie ukrywam, że pierwszy raz dzisiaj korzystam z tej talii. Karta cesarza jako pierwsza. Trójki kielichów jako druga karta. I maga w tle, natomiast mamy głupca. Szóstkę pentakli i trójkę pentakli. I Rada. Mamy dwie karty. Siódemka kielichów i paź kielichów. Bardzo tak emocjonalnie się zrobiło, jeśli chodzi o tą radę dla was, moi kochani. Dobrze, już sobie będziemy analizować. Powiem wam tak. To czytanie jest niełatwe. To od razu tutaj widać. Karta cesarza, karta trójki kielichów i karta maga. Wiecie co? Powiem wam tak. Te karty mówią o tym, że ta osoba przede wszystkim w dużym stopniu oczekuje od was tego, że wy będziecie w stanie
zgodzić się na pewne kompromisy, chociaż ja bym powiedział to, że te pewne kwestie mogą być wam pokazywane jako kompromisy, dlatego że karta cesarza w pozytywie mówi o osobie zorganizowanej, świetnie radzącej sobie w życiu, bardzo często, że dobrze sytuowanej materialnie, bardzo często prowadzącej jakąś swoją działalność, mającej swój biznes albo będącą na takim wysokim stanowisku i przez to dobrze materialnie sytuowaną, tak, osobą. W negatywie natomiast ta osoba z jednej strony to jest pozytyw, z drugiej negatyw. Ona jest zdecydowana, jeśli chodzi o to, czego w życiu chce, o to, czego w życiu oczekuje, ale jeśli chodzi o tą swoją decyzyjność, ona niestety też ma skłonność do narzucenia swoich decyzji, swojego zdania innym osobom i nie zawsze jest gotowa na kompromisy. Bardzo często próbuje kogoś przekonać do czegoś, twierdząc, że to jest kompromis, natomiast najlepsze jest to, że jeśli byśmy odwrócili sytuację i chcieli przekonać tą osobę do pewnych rozwiązań, to ta osoba bardzo szybko sobie przekalkuluje, czy to jej się po prostu opłaca. Więc moi kochani, zresztą to co ciekawe, jeszcze jest tło, które też bardzo mocno podkreśla, że ta osoba może próbować na przykład, jeśli chodzi o niektóre sytuacje, próbować sobie na przykład kupić waszą zgodę na coś. Dlatego, że pamiętajmy też, że cesarz ma to do siebie, że ta osoba zazwyczaj dobrze radzi sobie finansowo, tak? I ma dużą dostępność środków. W związku z tym dla niej często jakiś wydatek związany na przykład, nie wiem, z jakimś prezentem nie jest dużym wydatkiem, nie jest dużym obciążeniem. Natomiast dla drugiej osoby to może być coś faktycznie, na przykład jakaś miła niespodzianka. Pamiętajmy też, że wszyscy lubimy, nawet nie chodzi o prezenty, tylko o to, że ktoś o nas pomyślał, tak? I bardzo często prezenty w różnych konkretnych sytuacjach mogą być, moi kochani, formą manipulacji, tak? Jeżeli ktoś wie, że w danej sprawie, w danej sytuacji ciężko będzie drugą osobę, drugą stronę do czegoś przekonać, możemy tutaj właśnie jako takiego elementu użyć prezentu, tak? Nawet jeżeli on będzie drobny, to będzie, wiecie, troszeczkę takie, komuś zrobi się miło, tak? I tej drugiej osobie zrobi się miło, no i wtedy będzie łatwiej tą osobę do pewnych rzeczy przekonać, albo na przykład, jeżeli jest pewna kwestia sporna, to po prostu w cudzysłowiu zmiękczyć. I no niestety ja to tak troszeczkę widzę, bo to mamy jako jeszcze tutaj obok mamy kartę maga. To jest karta, której ja osobiście bardzo nie lubię w odniesieniu do osób, tak? Jeżeli właśnie mówimy o energii osoby z zewnątrz. I ta karta maga bardzo często mówi o różnego rodzaju manipulacjach, o tym, że przekręcaniu różnych faktów, różnych sytuacji, osobie, która ma łatwość też przekonywania do tego, na czym tej osobie zależy i bardzo często też przekręcania, jeśli chodzi o niektóre niezbyt wygodne fakty, prawdy na swoją korzyść albo pokazywania części prawdy. Ja to jako sytuację bardzo często podaję, właśnie sytuację, w której na przykład, nie wiem, ktoś wam mówi, byłem na spacerze i mówię, o fajnie, ta osoba sobie troszeczkę odpoczęła, przeszła się, odświeżyła się i tak dalej, wiecie o co chodzi, no spacer też się kojarzy z pewną formą wypoczynku aktywnego, w której my jesteśmy, na przykład możemy sobie poukładać w głowie, czasem często ludzie na przykład chodzą ze słuchawkami na uszach i w tym czasie dużo myślą, nie mają taką przestrzeń dla siebie. I to jest jakby okej. Ale na przykład ta osoba wam nie powie, że nie chodziła sama, bo wie, że gdybyście poznali pełnię prawdy, to ta informacja by was wyprowadziła z równowagi, tak? Doprowadziłaby do tego, że co najmniej byłby zgrzyt, tak? Co najmniej by było niezadowolenie i tutaj jakaś dyskusja na ten temat, no a mogłoby się to skończyć również gorzej w zależności od tego, co dokładnie jaka dokładnie byłaby prawda, tak? Po środku natomiast mamy trójkę kielichów, której też nie lubię i to też jest trudna karta, dlatego, że trójka kielichów, ona mówi o relacjach trójkowych, tak? Z jednej strony mówi o dobrej zabawie, o tym, że czujemy się tak sympatycznie, tak, że w jakiś sposób cieszymy się towarzystwem, cieszymy się chwilą. Natomiast w kwestiach emocjonalnych to mówi o relacjach trójkowych i to może mówić o tym, że na przykład wy
To będzie brzmiało dziwnie, moi kochani, ale to może na przykład mówić o tym, że wy nie będziecie na przykład zbyt mocno drążyć tego, co ta osoba robi w czasie wolnym. I to może też na przykład, może wy też macie świadomość tego, że ta osoba jeszcze kogoś ma. I tutaj ta osoba liczy na to, że wy będziecie jakoś tam akceptować, zgadzać się na tą sytuację. W każdym razie, nawet jeżeli ta osoba fizycznie by nikogo nie miała, to niestety, ale tutaj te karty mogą mówić też, ta trójka kielichów może odnosić się na przykład do sytuacji, w której na przykład ta osoba jeszcze jest niepogodzona z przeszłością, tak? Albo na przykład macie świadomość tego, że w jakiś sposób ta osoba sobie na przykład nie odpuściła kogoś z przeszłości i ta osoba oczekuje na przykład, że wy dacie tej osobie na to czas, tak? Że dacie czas na to, żeby ta osoba w jakiś sposób sobie poradziła z tą przeszłością, albo też może być sytuacja, w której, moi kochani, jest kwestia, w której na przykład ta osoba jest jeszcze z kimś związana, w jakiś sposób na przykład ma dzieci z kimś, tak, z osobą z relacji z przeszłości i wy będziecie na przykład dość skomplikowaną sytuację, dość skomplikowaną relację z tamtą właśnie na przykład kobietą, że wy będziecie to akceptować. Natomiast, tak jak mówię, no, te karty bardzo mocno wskazują na element tego, że ta osoba przede wszystkim oczekuje, że będzie osobą, która będzie podejmowała decyzje, tak, że wy będziecie gotowi na, w cudzysłowie, kompromisy z tą osobą, ja bym to widział raczej w kwestii praktycznej, po prostu zgadzanie się na to, że ta osoba w wielu tematach jest nieelastyczna, tak to nazwijmy. Natomiast pozostałe karty mówią o tym, że ta osoba, ona też bardzo, najprawdopodobniej jeśli chodzi o też kartę maga, ona ma taką bardzo dużą potrzebę kreowania tej własnej rzeczywistości i to też jest oczekiwanie, że jeżeli ta osoba, nie wiem, na przykład w danym momencie będzie potrzebowała czasu na coś innego, nie wiem, umówicie się na wspólne spędzanie czasu na przykład, tak, czy też na jakiś wyjazd i nagle coś tej osobie wyskoczy, to będziecie zgadzać się na nagłą na przykład zmianę planów, tak, że ta osoba oczekuje od was bardzo dużej elastyczności, przede wszystkim o to w tym wszystkim chodzi. Co ciekawe, tak jak mówię, ta trójka kielichów, jeżeli macie świadomość tego, że na przykład ta osoba ma gdzieś jeszcze zastanawia się, może to też mówić o relacji, w której na przykład ta osoba jest niezdecydowana, na przykład, nie wiem, ma kontakt z wami, ale też ma kontakt z kimś innym, to bardzo mocno by pokazywało na przykład świeże relacje, gdzie ta osoba jeszcze jest niezdecydowana. To wtedy by mówiło wprost, że ta osoba po prostu potrzebuje przestrzeni do tego, żeby móc się zastanowić, natomiast karta maga dla mnie w tej sytuacji mówi o tym, że ta osoba ona chce sobie po prostu lawirować, tak? Ona chce jeszcze mieć bardzo dużo tej przestrzeni i też nie zawsze jest gotowa na to, żeby powiedzieć prawdę w każdej sytuacji, tak? Czasem będzie niestety, ale ta karta po prostu mówiła o tym, że osoba, o którą pytacie, ona może bardzo lubić półprawdy, czyli przedstawiania pewnej wersji zdarzeń bez pewnych szczegółów po to, żeby nie budzić, nie denerwować was, nie robić negatywnej atmosfery. Natomiast całość tej sytuacji, ja bym powiedział, ta osoba po prostu jeszcze jest otwarta, tak, na inne możliwości poza waszą relacją. Jeszcze gdzieś ja bym powiedział, że tak jakby albo potrzebowała wolności, albo jeszcze szukała furtki i oczekiwała, że wy do pewnego stopnia na tą otwartą furtkę, na tą jeszcze jakąś inną opcję wy się będziecie zgadzać. No chyba, że tak jak powiedziałem, że ta osoba w tle jeszcze myśli o kimś innym, tak, ma jakąś relację, która niby jest fizycznie zakończona, ale mentalnie, emocjonalnie jeszcze do końca nie i ta osoba oczekuje, że w jakiś sposób wy tutaj może ze względu na to, że ta osoba będzie wam pokazywała różnymi prezentami na przykład swoje zaangażowanie, będziecie się godzić na takie dziwne, powiedziałbym, że dziwne układy, dziwne tutaj sytuacje. Jeśli chodzi o tło, karta głupca, szóstka pentakli i trójka pentakli. Chyba, że moi kochani, jeszcze jest jedna kwestia. Chyba, że na przykład ze względu na to, że mamy kartę głupca, ta sytuacja może też mówić o tym, że ta osoba na przykład w tak zwanym
gdzieś w przeszłości, na przykład wy mieliście z tą osobą jakąś relację, tak? Ta relacja na przykład się rozwijała i ta osoba zrobiła coś, co doprowadziło do tego, że ta relacja albo jakoś tam osłabła, tak? Albo na przykład się zakończyła i ta osoba na przykład w tym momencie oczekuje nowego początku, tak? Albo jakiegoś waszego wybaczenia, jakichś takich machloj z przeszłości, bo tak też te karty można by było interpretować. Bo mamy kartę głupca, czyli kartę nowego początku, szóstkę pentakli, czyli kartę równowagi w dawaniu i braniu. Jest też to karta przede wszystkim prezentu. Nie wiem, czy widzicie, tutaj właśnie przed drzwiami ktoś zostawił kosz owoców jako prezent. I trójki pentakli, czyli kartę planowania, kartę myślenia o przyszłości. Ta osoba może też, karty o tym bardzo mocno mówią, że oczekuje na przykład nowego początku, tak? Oczekuje, że ze względu na to, że w tym momencie jakoś będzie ta osoba próbowała przekonać was o swoim zaangażowaniu, chociaż ta szóstka pentakli, ja tej karty nie bardzo lubię, bo co prawda jest to z jednej strony karta równowagi, ale w tym przypadku myślę, że przede wszystkim energia skupiałaby się na tym, że ta osoba w jakiś sposób próbuje różnymi gestami, czy też prezentami kupić jakieś odkupienie u was, tak? Ciekawe jest tło tej sytuacji. I też ja bym powiedział, że oczekuje ta osoba jakiegoś nowego początku, może jakiegoś wybaczenia, a w trójce pentakli ta karta mówi o tym, że jest właśnie w związku z tym ta osoba tak jakby od razu przechodziła do planowania przyszłości po to, żeby wam pokazać swoje zaangażowanie. Po to może, żeby was przekonać do, nie wiem, drugiej szansy, jakiegoś odkupienia, do rozpoczęcia na nowo. Natomiast to, co w tym wszystkim mnie bardzo mocno martwi, to jest ten cesarz i ten mag, tak? Czyli ta osoba może narzucać swoje zdanie, często próbując przekonać was, że to jest dla was najlepsze, tak? Bo cesarz, tak jak mówię, to jest też karta barana, moi kochani, ale przede wszystkim ten cesarz tutaj, on będzie właśnie mówił o tym, że ta osoba jest bardzo zdecydowana, jeśli chodzi o swoje życie. Ona bardzo dobrze wie, czego oczekuje, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, jeśli chodzi o kwestie związane z rozwojem. Natomiast karta maga obok właśnie karty cesarza właśnie mówi o tym, że ta osoba może mieć taką łatwość przekonywania drugiej strony, że to jest najlepsze nie tylko dla mnie, to jest też dobre dla ciebie, tak? No, też weź to pod uwagę i tutaj ta osoba zawsze może mieć jakiś argument, żeby próbować tą drugą osobę do czegoś przekonać. Natomiast ta właśnie trójka kielichów, to tak jakby ta osoba próbowała albo wam zrekompensować jakąś dziwną, niestandardową sytuację, gdzie ktoś jest jeszcze inny, albo ta osoba oczekuje od was wybaczenia za jakiś w cudzysłowie wybryk, tak? Tak te karty. Natomiast co ciekawe, ta osoba może z jednej strony na przykład oczekiwać jakiegoś wybaczenia, ale z drugiej nie być otwarta na to, żeby powiedzieć prawdę na temat tej sytuacji i też na temat przyczyn swojego zachowania. Ta osoba może próbować na przykład powiedzieć, coś zrobiła głupiego, tak? I ona powie, ja nie wiem, dlaczego to zrobiłem, tak? Natomiast ta osoba, karcie maga to jest tak, że ta osoba może z premedytacją nie chcieć pewne rzeczy tłumaczyć, bo na przykład jeśli chodzi o pewne kwestie, one nadal nie zostały rozwiązane i może się okazać, że na przykład pewne tematy, które wtedy były powodem, one nadal obowiązują, tak? Nadal są w mocy. Jeśli chodzi o radę dla was, 7 kielichów i paź kielichów, moi kochani, karty, które tutaj są, one mówią wprost, daj sobie spokój z jakąś iluzją, z iluzją uczucia, z iluzją miłości, z iluzją zaangażowania, z iluzją troski od tej osoby. Bo mamy właśnie tutaj kartę 7 kielichów, czyli kartę wyboru, ale to też jest karta iluzji, a paź kielichów jest kartą uczucia, miłości, troski, dbania, tak? Okazywania tych uczuć. Bo to troszeczkę, moi kochani, tak jak mówię, wygląda tak, jakby ktoś szukał waszego odkupienia i chciał wam teraz pokazać,
że się zmieniłem, że to, co zrobiłem w przyszłości, to już jest nieważne. Ale tak jak mówię, najciekawsze jest w tym wszystkim to, że ta osoba, ona nie jest otwarta na to, żeby pokazać prawdę na temat tej sytuacji. Że ona będzie próbowała, nawet, nie wiem, z jednej strony pokazując otwartość na przykład na zmianę, ale z drugiej ona będzie próbowała cały czas zamydlić oczy i nie powiedzieć, dlaczego tak na przykład zrobiła, dlaczego w tej sytuacji tak, a nie inaczej się zachowała. No i co ciekawe, dla mnie połączenie tych dwóch kart, czyli karty cesarza z kartą maga, jest bardzo dużym ostrzeżeniem, że ta osoba może uważać, że w tej znajomości, w tej relacji, to ona jest od podejmowania decyzji. I może też te dwie karty też mogą mówić niestety, że ta osoba uważa, że ona jest zaradniejsza, w związku z tym jest bardziej taka logiczna, w związku z tym lepiej pokieruje tą znajomością, tą relacją, tak? I co ciekawe, najlepsze jest to, że ja kojarzę kartę maga też z takim działaniem na zasadzie, że ktoś wam coś podpowie, wy potem niby przypadkiem na to wpadniecie, a ta osoba już będzie wiedziała, że tego rozwiązania dla was chce i później powie, tak, fajnie, że na to wpadłeś, fajnie, że to zaproponowałeś, no, to była twoja propozycja, uważam, że ona jest bardzo dobra, tak? To są bardzo często takie działania, wiecie, gdzie ktoś jest krok do przodu, nie chce o tym powiedzieć i próbuje tutaj w jakiś sposób przekonać, że na przykład ta decyzja była waszą decyzją, tak? Albo że ta decyzja to jest najlepsza możliwa decyzja, tak? Że to jest kompromis. Także moi kochani, jeśli chodzi o oczekiwania tej osoby, przede wszystkim wasza elastyczność jest oczekiwaniem, godzenie się czasem na różnego rodzaju wolności, tak to nazwijmy, tej osoby, tak? Gdzieś półprawdy i nie zawsze chęć do rozmowy na temat przyczyn różnych zachowań. W tle natomiast nowy początek, zadośćuczynienie. Ja bym tutaj raczej, ja nie lubię tej karty, szczególnie w kontekście całości tego czytania, bo ona mówi o takiej postawie, coś tutaj z siebie dam, tak, pokażę, że mi zależy, coś tam, jakiś drobiazg kupię i może się uda pokazać swoją inną naturę, tak, pokazać tą swoją zmianę. No i wtedy jeszcze w tym wszystkim widać tą trójkę pentakli, która mówi o tym planowaniu, że to jest takie planowanie pod publiczkę, nie? Jeżeli widzę, że ta druga osoba potrzebuje stabilizacji, coś nabroiłem, to teraz pokażę, że myślę bardzo poważnie na temat tej wspólnej przyszłości, tak, bo wiem, że tej drugiej osobie na tym zależy, to jest dla tej osoby bardzo ważne. Natomiast moi kochani, jako rada, dla mnie rada bardzo prosta, myśl racjonalnie, tak, wyjdź z iluzji dotyczącej tego uczucia i tego, jak tak naprawdę, czy ta osoba faktycznie coś do ciebie czuje. Patrz na zachowania, patrz na wydarzenia, patrz na działania tej osoby, na to, co faktycznie ta osoba robi, bo to, co ona może mówić, to jest jedno, ale to, co robi, patrz na czyny, tak? Mniej patrz na słowa i na jakieś takie gesty, które próbują w jakiś sposób poprawiać, naprawiać tą sytuację, bo dla mnie to czytanie, ono bardzo mocno właśnie zwraca uwagę na to, że ta osoba siebie stawia na pierwszym miejscu przede wszystkim i będzie ta osoba próbowała w różny sposób was do różnych rzeczy przekonać, tak? I będzie oczekiwała tego, że wy się będziecie godzić. Natomiast ta osoba, te dwie rzeczy mówią, te dwie karty, czyli karta maga i szóstki pentakli, że ta osoba wie, w jaki sposób do was trafić, wie, gdzie są wasze słabości, wie, jak was do pewnych rzeczy przekonać i jak będzie potrzeba, będą kwestie dla tej osoby ważne. Nie na zasadzie, co dzisiaj zjemy na obiad, tak? I ta osoba pokazuje wam, no, to wybierz coś na obiad, a w kwestiach ważnych już tak łatwo nie przychodzi tej osobie kompromis, tak? Nie przychodzi powiedzenie wam, to ty podejmij decyzję, bo ty też jesteś, to też jest ważna kwestia dla ciebie. Nie, tutaj ta osoba wie, w jakich tematach mieć własne zdanie i o to zdanie walczyć, a w których wam pokazywać, tak, możecie podjąć decyzję, możecie tutaj postawić na swoim. Karta maga. Ta osoba świetnie ma przemyślane i też bardzo dobrze najprawdopodobniej poznała wasze mechanizmy i wie, jak do was trafić.
Dobrze, moje kochane, moi kochani, Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie wszystkiego dobrego. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchman Tarot. Moi kochani, jeśli wybraliście talię Zodiak Tarot i świeczkę niebieską, to jest czytanie dla Was. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie, czego ta osoba od Was, od Waszej znajomości, od Waszej relacji oczekuje, czego sobie życzy. Po prawej tło tej sytuacji. To, czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta Rada. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Moi kochani, to co już wcześniej powiedziałem we wstępie, to co moim zdaniem jest bardzo istotne, pamiętajcie o tym, że to są czyjeś oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o to, co Wy z nimi zrobicie, też nigdy nie zapominajcie o tym, co dla Was jest istotne, o dobru własnym. Czwórka kielichów, karta cesarza, król buław. Dziesiątka kielichów, cesarzowa, sprawiedliwość. Rada. Dziesiątka denarów. Ok, moi kochani, już sobie przechodzimy do interpretacji Waszego czytania. Mamy tutaj czwórkę kielichów, kartę cesarza i kartę króla buław. Moi kochani, to co tutaj widać, ta osoba ma oczekiwania Waszej cierpliwości, ma oczekiwania, że będziecie bardzo wyrozumiali, dlatego że energia cesarza, energia króla buław bardzo mocno wskazują na ambicje tej osoby, na to, że ta osoba potrzebuje Waszej elastyczności, jeśli chodzi o realizowanie swoich celów życiowych, jeśli chodzi o realizowanie właśnie swoich ambicji. Bardzo prawdopodobne, że ta osoba bardzo dobrze radzi sobie w kwestiach materialnych. Ta energia cesarza może mówić o tym, że ta osoba albo ma swój własny biznes, albo jest na wyższym stanowisku, że tutaj w wielu sytuacjach ona ma swoje aspiracje, tak, które są dla niej bardzo istotne, są bardzo często na piedestale życia tej osoby. Bardzo prawdopodobne, że o wiele rzeczy w swoim życiu ta osoba bardzo mocno walczyła, tak, że te jakieś tutaj osiągnięcia, tak, czy pewne stanowiska po prostu nie przyszły tutaj same, tak, że ta osoba musiała dużo wcześniej w swojej energii, swojej pracy włożyć. Dlatego też w tym momencie ta osoba może być bardzo zdeterminowana do tego, żeby o te ważne dla siebie cele, o te ważne dla siebie kwestie bardzo mocno tutaj walczyć. Nie jest ta osoba jakby zdecydowana na to, żeby z czegoś rezygnować dla
dla relacji z wami, tak? Żeby tutaj coś było kosztem czegoś, żeby ze względu na przykład na uczucie, czy też na potrzebę ułożenia sobie życia, też totalnie zmieniać swoje patrzenie na życie i swoje patrzenie na ważne kwestie, tak? No, dlatego, tak jak mówię, co prawda w tle są energie, które są bardzo pozytywne, natomiast tutaj w tym głównym przekazie widać, że ambicje tej osoby mogą być dla niej po prostu bardzo istotne i też w tej czwórce kielichów ta osoba po prostu bardzo mocno będzie też oczekiwała, że w różnych sytuacjach, na przykład w momencie, w którym, nie wiem, będzie coś zaplanowane, dla was to będzie bardzo istotne, ale przypuśćmy, pojawi się coś, jakieś nagłe wydarzenie w pracy, tak? Czy jakaś nagła, niespodziewana sytuacja, wy będziecie po prostu bardzo elastyczni i otwarci na to, że to dla tej osoby też jest bardzo istotne, tak? Zresztą tło bardzo mocno też mówi o tym, że ta osoba chce zbudować spełniającą relację, chce stworzyć coś, co będzie dawało radość i takie poczucie bycia zaopiekowanym zarówno sobie, jak i wam, tak? Bo mamy tą 10 kielichów, kartę spełnienia rodzinnego, kartę szczęścia, kartę takiego poczucia, że w moim życiu mam wszystko, czego potrzebuję. Obok właśnie jest karta cesarzowej, czyli bardzo prawdopodobne, że ktoś potrzebuje, ta osoba po prostu patrzy na was jako na osobę w miarę równą sobie. Ja bym powiedział, że ten cesarz, ja tą kartę przede wszystkim kojarzę z tego, że w pozytywie jest to osoba, tak jak mówię, bardzo ambitna, która bardzo sobie wysoko stawia cele, która wie, czego w życiu oczekuje, która jest gotowa na ciężką pracę, jest gotowa na to, żeby do tych swoich celów dążyć, może nie za wszelką cenę, tak, ale która ma swoje aspiracje. Natomiast w negatywie bardzo często ta karta może mówić o tym, że jest brak otwarcia na kompromis, jest zdecydowanie, jeśli chodzi o te swoje działania. I też bardzo często mówi ta karta o oczekiwaniu na to, że druga strona będzie się na to po prostu godzić, tak, że będzie bardzo elastyczna, że będzie w stanie nawet jeżeli będzie oczekiwała czegoś konkretnego, na to, żeby ze względu na interes, dobro tej drugiej strony po prostu na pewne rzeczy się godzić. Co ciekawe, tutaj mamy po drugiej stronie karty cesarzowej, więc ta osoba może na was patrzeć jako też na kogoś w miarę równego sobie, tak? Na osobę, która też ma swoje życie, ma swoje cele, ma swoje ważne tematy i jest osobą, która w jakiś sposób, no jest to tak naprawdę para, tak? Cesarz, cesarzowa. I też ta osoba może tak naprawdę na was patrzeć jako na osobę, która też ma bardzo dużo do zaoferowania, bardzo dużo do powiedzenia, ma swoje zdanie i co ciekawe, ostatnia karta, czyli karta sprawiedliwości, może po prostu mówić o tym, że ta osoba jest gotowa, pomimo tego, że tutaj może w wielu kwestiach swojego życia, w tej karcie cesarza, na przykład w kwestiach zawodowych, ona wie, czego chce i jest bezkompromisowa. Natomiast, i gdyby nie było tutaj karty cesarzowej po drugiej stronie, też bym powiedział, że ta osoba będzie raczej oczekiwała podporządkowania, a nie równości. Natomiast te dwie karty, czyli karta cesarzowej, czyli karta niemalże równorzędna. No możemy powiedzieć jednak, że tak tradycyjnie ta cesarzowa to bardzo często pełniła taką rolę w historii, taką rolę bardziej reprezentacyjną niż taką energię działania, tak? Natomiast ona jednak w dużym stopniu była zawsze traktowana jako ktoś na równi temu cesarzowi, tak? I też osoba, która ma swoje życie, swoje cele, swoje zadania do wypełnienia, tak? Dlatego, tak jak mówię, i jeszcze ta karta sprawiedliwości obok, czyli może być tak, że w wielu kwestiach ta osoba oczekuje tego, że wy będziecie elastyczni i też na przykład jeśli chodzi o kwestie, różne sytuacje, które mogą być dla was niekomfortowe, możecie być zniecierpliwieni, niezadowoleni, że jest tutaj chęć do tego, żeby w jakiś sposób pewne sytuacje rekompensować, tak?
że jeżeli na przykład, nie wiem, wyskoczy coś nagle, to ta osoba nagle pomyśli, kurczę, no nie fajnie wyszło, tak, no nie udało się gdzieś wyjść, tak, nie udało się spędzić razem tego czasu, no bo jakaś ważna tutaj właśnie sytuacja wyszła, coś niestandardowego, czego ta osoba na przykład się nie spodziewała i ze względu na to musiała interweniować, tak, żeby tą sytuację ratować. Ale ta osoba sobie na przykład pomyśli, kurczę, a może w następnym tygodniu, tak? Wy nie macie nic ważnego, żadnych tutaj zadań wyznaczonych, ta osoba sobie myśli, no kurczę, no skoro ona ma czas, ja mam czas, to może by zaproponować po prostu realizację naszych planów w innym terminie, tak? Biorąc też pod uwagę uczciwie sytuację drugiej strony. Czyli te karty mówią o tym, że z jednej strony ta osoba będzie oczekiwała zrozumienia, że są ważne tematy, są ważne zadania w życiu tej osoby i wy jesteście w pewien sposób pogodzeni z tym, że w związku z tym, że ta osoba, nie wiem, ma coś swojego albo ma swoje jakieś swoje aspiracje, to w związku z tym wasza elastyczność tu jest potrzebna i pogodzenie się z tym faktem, tak? I tego ta osoba będzie od was oczekiwała. Natomiast z drugiej strony widać, że ta osoba chce faktycznie zbudowania pewnej stabilizacji, tak? Bo karta 10 kielichów to jest karta spełnienia, to jest karta rodziny, to jest karta tego, że ta osoba chce mieć osobę, partnerkę, do której zawsze może wrócić, tam czeka ciepło, czeka bliskość, czeka taka bezpieczna, dobra przystań i takie poczucie, że zawsze jest ktoś, kto mnie wysłucha, kto przynajmniej postara się mnie zrozumieć. I co ciekawe, właśnie dobra jest tutaj w tej całej sytuacji ta karta sprawiedliwości, bo ona mówi o tym, że nawet jeżeli ta osoba oczekuje tej waszej elastyczności i oczekuje zrozumienia, i czasem też ta karta może mówić o tym, że ta osoba będzie oczekiwała, że wy na przykład będziecie w stanie postawić się w sytuacji tej osoby, na przykład będąc czymś rozczarowanym, tak, że to się nie udało, a to inaczej planowaliśmy. No ta osoba, jestem dla tej osoby na ostatnim miejscu. Czasem może być tak, że jeżeli wiecie, coś sobie obiecamy, tak, na coś się zdecydujemy, i nagle zmiana planów, ktoś tutaj zmienia zdanie, bo coś się wydarzyło. To zaczynamy tak bardzo pesymistycznie myśleć, tak, bardzo tak oceniać tą całą sytuację. Ta osoba po prostu będzie też oczekiwała, że w tej sytuacji wy będziecie w stanie stanąć poza własne patrzenie na tą sytuację, tak? Będziecie potrafić popatrzeć na tą całą kwestię szerzej i zobaczyć też, w jakiej sytuacji znalazła się ta osoba. Że to na przykład czasem nie było widzimisię, że to nie była chęć ucieczki, tak? Nie była chęć, że to coś nie było zrobione z premedytacją, bo ta osoba nie miała na coś ochoty, tak? Czy też nie wykręciła się. Tylko ta osoba po prostu będzie oczekiwać, że wy czasem będziecie w stanie popatrzeć z innej perspektywy, wczuć się w sytuację tej osoby i też popatrzeć na to, jakie ta osoba miała dostępne wtedy możliwości, opcje i zobaczyć, że wcale ten wybór, ta decyzja, którą na przykład w danym momencie podjęła, nie była nacelowana na rozczarowanie was, tylko że po prostu to była najlepsza w danej sytuacji możliwość, najlepsza decyzja. Co ciekawe, te karty też są o tyle dobre, że one mówią o tym, że w tej sytuacji ta osoba jest otwarta dla spełnienia obopólnego i też tego, że ta osoba raczej tutaj w tej sytuacji, tak jak mówię, patrzy na was jako praktycznie na osobę na równi ze sobą, jest otwarta na zrekompensowanie, tak? Jest otwarta na to, żeby zadośćuczynić, na powiedzenie przepraszam, na powiedzenie, jak się sprawy miały, tak? Dlaczego taka decyzja została podjęta, ale też oczekuje tego, że wy będziecie w stanie też tą osobę zrozumieć, czasem pomimo swoich złych emocji związanych z tą sytuacją. Co ciekawe, jako rada mamy tutaj kartę 10 denarów, a 10 denarów jest kartą mówiącą o współdziałaniu. I
Jeśli chodzi o tą tutaj radę, to jest karta właśnie bogacenia się rodziny, jest karta możliwości takich powiedziałbym, że dających korzyści nie tylko dla mnie, tak, ale też dla osób dla mnie ważnych. W tym przypadku na przykład też osoby, o którą pytacie. To jest karta radząca współdziałanie. Ja nigdy też nie będę tutaj popierał, że totalnie, żeby być od kogoś zależnym i to tutaj nie w tej karcie o to chodzi, tak? Ja bym tutaj, patrząc na to całe czytanie i też na tą radę, powiedział wam tak. Miejcie zawsze waszą przestrzeń, miejcie zawsze swoje aspiracje, swoją niezależność, swoją samodzielność, tak? Miejcie zawsze swoje jakieś środki materialne, nigdy nie bazujcie w 100% na kimś, tak? I na jakiejś relacji, tak żeby w relacji, jeżeli zacznie się gorzej dziać, żebyśmy my nie byli totalnie z kimś związani, nie zaczęli myśleć, Boże, jak my sobie poradzimy. Ale tutaj, w tej sytuacji, jako rada, działaj zespołowo. Bądź w stanie w różny sposób kogoś wesprzeć. Żeby nie było takiej sytuacji, że coś dla kogoś jest ważne, ja myślę tylko o sobie i ja myślę tylko, o Boże, znowu tutaj zawalił, znowu ta osoba okazała się nierzetelna, nieszczera, nie potrafiła sobie wygospodarować tego czasu. To jest też jako rada potrzeba zrozumienia tej drugiej osoby, działania zespołowego. Potrzeba tego, żeby dla dobra wspólnego na pewne rzeczy się godzić, żeby iść na ustępstwa, żeby dawać też komuś zrozumienie, żeby nie było tak, że w każdej sytuacji, gdzie ktoś po prostu działa nie tak, jak my tego oczekujemy, to my jesteśmy w trybie od razu obronnym i dawaj, tak? I od razu jesteśmy nastawieni na to, żeby, nie wiem, coś wymusić albo nie wiem, komuś pokazać swoją dezaprobatę na tą sytuację. Żebyśmy dali tak naprawdę sobie przestrzeń do tego, żeby postarać się zrozumieć tą drugą osobę, tą sytuację, tak? Żeby, jeżeli widzimy, że ta osoba chciała, starała się, żeby docenić to, żeby wesprzeć, żeby ta osoba czuła, jeżeli oczywiście widzicie, że ta osoba się stara, tak, że ona daje z siebie to, co może, żeby ta relacja się rozwijała, żeby też odpowiadać tym samym. I też tej elastyczności tutaj ta osoba od was oczekuje. Jeszcze jeśli chodzi o tego króla buław, to w pozytywie jest to osoba bardzo ambitna, bardzo taka otwarta na działanie, bardzo stawiająca sobie ambitne cele. Nie zawsze, jeśli chodzi o wszystkie cele, kiedy pojawiają się przeszkody, potrafiąca sobie z nimi poradzić, ale stawiająca naprawdę sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Bardzo prawdopodobne, że to ktoś z trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec, ale niekoniecznie. W negatywie często nastawione tak, że ambicja może być powyżej jakichś innych potrzeb tej osoby, tak? Natomiast tutaj karty mówią o tym, że ta osoba przynajmniej chce, przynajmniej się stara, przynajmniej próbuje. Nie zawsze wychodzi, ale widać, że ta osoba ma świadomość tego, że jeżeli zawali, to trzeba coś zrobić jako rekompensatę, jakoś wynagrodzić. I tutaj ja bym powiedział, że zadaniem pewnym dla was, tak przynajmniej pokazują tutaj karty, jest to, żeby nie myśleć tylko swoją perspektywą, tylko też perspektywą tej drugiej strony. W którym momencie, tak jak najbardziej oglądowo jako całość tej sytuacji, w którym momencie ta osoba mogła zrobić coś lepiej, na przykład czasem porozmawiać o tym, że no dobrze, ale tutaj może byłoby jakieś inne rozwiązanie, tak? Może nie wiem, mogłeś na przykład zrobić coś inaczej, ale to nie po to, żeby kogoś zaatakować, tak? Tylko po to, żeby uświadomić, że może była inna opcja, żeby tą sytuację rozwiązać, ale ogólnie całość tych kart mówi o tym, że jeśli chodzi o oczekiwania tej osoby, to ta osoba po prostu oczekuje od was cierpliwości. Potrzebuje możliwości po waszej stronie wczucia się w sytuację tej osoby. Potrzebuje tego, że czasem nawet jeżeli coś wam się nie spodoba, to będziecie w stanie być ponad tym i zobaczyć sytuację szerzej. Co, tak jak mówię, dobre w tej całej sytuacji, to jest to, że ta osoba oczekuje, że będzie to spełniająca relacja dla was obojgu, że ta osoba jest w stanie za to, w czym się nie spełni,
w czym się nie sprawdzi, w czym zawali, spróbować wam jakoś zrekompensować, uszczęśliwić was, tak? Doprowadzić do tego, że wy będziecie przy tej osobie, bo te karty też mówią o tym, że mamy wszystko to, czego potrzebujemy, tak? Że ta osoba będzie starała się, żeby wam niczego przy tej osobie nie zabrakło, no i będzie się starała też być ze swojej strony uczciwa, żeby zawsze widzieć tą sytuację także z waszej perspektywy, widzieć, dlaczego wy na przykład jesteście rozczarowani, dlaczego nie wiem, widzieć na przykład tej sytuacji, że można było coś też po swojej stronie zrobić inaczej, że można było inaczej rozegrać tą sytuację. Co ciekawe, te dwie karty, tak, przede wszystkim właśnie tej karta równości i tej karta tej sprawiedliwości, mówi o tym, że pomimo tego, że ta osoba często ma problem z kompromisowością, dla zbudowania trwałej, szczęśliwej relacji jest gotowa na to, żeby dawać z siebie więcej, jeśli chodzi o ten kompromis, tak? Normalnie w swoim życiu ta osoba może mieć problemy z tymi kompromisami, próbować, szczególnie w kwestiach takich związanych z własnym rozwojem, narzucać, tak? Nie zawsze jest gotowa na elastyczność. Natomiast widać, że ta osoba, jeżeli otworzy się na was, jeżeli będzie jej zależeć, to w karcie sprawiedliwości będzie starała się zawsze szukać kompromisu, zawsze znajdować razem z wami takie rozwiązania, ale też będzie oczekiwała tego od was, takie, które dadzą wam szczęście i spełnienie wam obojgu. I tu jest, akurat tak jak mówię, w tym czytaniu cesarz jest pokazany w bardzo pozytywny sposób, dlatego że po drugiej stronie jest patrzenie na was jako osobę, która ma taką samą wartość, takie samo znaczenie, takie same możliwości i taką, która jest pewnym dopełnieniem tego cesarza, tak, że ta osoba zdaje sobie, to jest fajne tutaj, że w tym przypadku, jeśli chodzi o tego cesarza, ta osoba już jest na tyle dojrzała życiowo, że jest w stanie sobie uświadomić, że to, co zdobyła własną pracą do tej pory, jest częścią tego, co potrzebuje, ale ta osoba potrzebuje większego spełnienia, większej stabilizacji, a do tego potrzebuje bliskiej osoby, która będzie pewnym dopełnieniem tej osoby, ale też tego wszystkiego, co do tej pory ta osoba po prostu w swoim życiu, bardzo prawdopodobne, że swoją ambicją i pracą w tym kierunku po prostu zdobyła. Także moi kochani, jako rada tutaj teamwork, działanie zespołowe. Jeżeli chcemy zbudować faktycznie tutaj w tej 10 kielichów to spełnienie, to musimy działać zespołowo i też zawsze myśleć o tym, co jest najlepsze dla was i dla tej osoby wspólnie, a nie albo dla tej osoby, albo dla was samych. I też w tym podejściu tej osoby widać, że jest właśnie pragnienie tego, żeby zawsze znajdować opcję, możliwość, perspektywę najlepszą dla was obojga. Dobrze. Moi kochani, moje kochane, ja wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono tobie pomoże. Jeśli to czytanie ci się spodobało, jeśli rezonuje z twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć tobie wszystkiego dobrego. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchman Tarot. Moi kochani, jeśli wybraliście talię Somnia Tarot i świeczkę czerwoną, to jest czytanie dla was. Ja już nie przedłużając, świeczkę odkładam sobie na bok, przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie, jakie osoba, o której myślisz, ma wobec ciebie, waszej znajomości, waszej relacji, oczekiwania, czego sobie życzy. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, natomiast tuż przede mną w dolnej części ekranu karta Rada.
jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Moi kochani, to co istotne, pierwszy raz korzystam z tej talii, mam nadzieję, że ona Wam się spodoba, też jestem ciekaw Waszej opinii, jak Wy widzicie tą talię. Natomiast druga informacja, to co już powiedziałem we wstępie, co jest moim zdaniem bardzo istotne, to jest fakt, że to są tylko czyjeś oczekiwania. Wy się możecie na nie godzić lub nie. Może Wam to odpowiadać lub nie. Zawsze też przyrównujcie to, czego ktoś chce, do Waszych planów, do Waszych aspiracji, a także do tego, co jest dla Was dobre. Rycerz buław. Cesarz. Moi kochani, trzecie czytanie, trzeci cesarz. As buław, 10 kielichów. 6 mieczy. Rada. I jako rada śmierć. Ja, moi kochani, wbrew pozorom śmierci się nie boję. Karta jedna z mojego doświadczenia i moim zdaniem jedna z najlepszych, jakie może być. I ona nie ma dosłownego znaczenia. To jest karta przejścia, ale nie takiego, jak czasem nam się kojarzy tutaj śmierć, przynajmniej w tarocie. As kielichów. Rycerz buław, karta cesarza. Wiecie co, te karty, jeśli chodzi o oczekiwanie tej osoby, mówią o tym, że wy będziecie bardzo akceptujące, będziecie dawali uczucie, będziecie wspierający, będziecie taką osobą, która będzie w tym asie kielichów kochać niemalże bezwarunkowo. Ale pozostałe dwie karty, rycerz buław. Rycerz buław jest to karta kochanka, jest to też karta, ja bym to nazwał tak, takiej osoby, która w pozytywie, ona jest bardzo taka charyzmatyczna. Bardzo nam się podoba jej energia działania. To jest taka osoba, która naprawdę działa na nasze zmysły. Ale w negatywie to jest osoba, która sama nie wie do końca, czego chce. Przede wszystkim skupia się na zdobywaniu, na kwestiach fizyczności, kwestiach bliskości, ale nie bliskości emocjonalnej, tak? To jest osoba, która na piedestale stawia swoje potrzeby, przede wszystkim zdobywanie potrzeby takiego zaspokojenia fizycznego. Karta cesarza natomiast mówi o tym, że ta osoba może być osobą bardzo zdecydowaną, o bardzo mocno określonych celach, bardzo mocno też mocno stawiająca na piedestale swoje potrzeby, swoje aspiracje życiowe. Osoba, która bardzo często jest dobrze sytuowana materialnie i korzysta z tego. Zarówno po to, żeby pokazać komuś, jak bardzo sobie świetnie w życiu radzi, tak jak wiele ma do zaoferowania, ale też bardzo często na przykład poprzez pamiętajmy też, że cesarz ma to do siebie, że on ma duże środki materialne, tak, znaczy inaczej, zazwyczaj większe niż my. I dla tej osoby często jakiś gest, tak, prezent nie jest dużym jakimś wyzwaniem, tak, jeśli chodzi o kwestie materialne, tak? Może sobie na to pozwolić, żeby kogoś w ten sposób docenić. Natomiast czy dla tej osoby będzie to miało większe znaczenie? Nie. Dlatego te karty, moi kochani, mówią o tym, że ta osoba oczekuje zrozumienia, że oczekuje akceptacji, że ta osoba oczekuje uczucia z naszej strony, zaangażowania. Natomiast czy osoba, o którą pytacie, będzie gotowa na to, żeby to odwzajemnić, żeby tak też do tej relacji podchodzić? No ja bym tutaj powiedział, że jest duża wątpliwość, patrząc na te karty, na całość tego czytania.
Bo to tak jakbyście, ta osoba oczekiwała, że wy uszanujecie, że wy jakby poznaliście tą osobę w pewnych okolicznościach, że zauważyliście, że ta osoba jest taka wolna, tak? Że ta osoba, że ta osoba cały czas jakby ma nowe cele, do których dąży, potrzebuje nowej eksploracji, nowych zdobyczy i że wy będziecie później jakby jeszcze angażując się emocjonalnie akceptować to, że ta osoba nadal taka jest, tak? Dlatego, tak jak mówię, tutaj te energie, znaczy mi one, jakby to połączenie kart jest bardzo takie nierówne, tak? Bo ja mam wrażenie, patrząc na całość tego czytania, że ta osoba chce i potrzebuje i oczekuje akceptacji kwestii, w których sama nie byłaby otwarta na to, żeby odwracając sytuację, pewne rzeczy zaakceptować. Ja mam wrażenie, patrząc na tę sytuację, że wy jeszcze, że ta osoba jakby oczekuje od was, że wy nadal będziecie akceptujące, nadal będziecie zdecydowane, nadal będziecie tak pozytywnie nastawione, pomimo tego, że ta osoba nie będzie w jakiś sposób nastawiona na to, żeby wam się określić, czego ta osoba po prostu w relacji z wami oczekuje, bo ta osoba widać, że ona sama nie do końca jeszcze wie. I karty mówią o tym, że jest oczekiwanie tego, żebyście wy ten fakt akceptowali, żebyście dali tej osobie jeszcze więcej czasu i wolności, a ta osoba w tym czasie będzie sobie z tą wolnością robiła, co będzie chciała. No ciekawe jest to czytanie. Bo rycerz buław to jest energia ognia, nieposkromiona tak naprawdę. Osoba, która cały czas, ogień ma to do siebie, że on potrzebuje przestrzeni, tak, potrzebuje powietrza, że on ma to do siebie, że energia wody, czyli energia uczuć, emocji, w jakiś sposób mogłaby ten ogień zgasić, tak? Jeżeli ta osoba nie będzie miała przestrzeni, jeżeli będzie w jakiś sposób właśnie przez te emocje przygaszana, to ta osoba, nie wiem, nie będzie czuła się szczęśliwa, nie będzie się czuła spełniona. To jest energia osoby wolnej, która cały czas szuka czegoś nowego, tak? Cały czas szuka jakichś nowych perspektyw, które dadzą spełnienie. Też w relacjach ma to do siebie, że nie jest gotowa na to, żeby określić się i powiedzieć tak, teraz zakończam czas, w którym szukałem tego, czego potrzebuję, bo już znalazłem. I też o tym karty tutaj mówią, że tu jest oczekiwanie tego, żeby zrozumienia tego, że ta osoba cały czas chce pozostać wolna, niezależna i na przykład te karty mogą mówić o sytuacji, w której na przykład ta osoba będzie gotowa na to, żeby na przykład w karcie cesarza, jeżeli będziecie mieli, nie wiem, jakieś wspólne plany, tak, to będzie gotowa na to, żeby w te plany włożyć na przykład więcej, tak, nie wiem, materialnie, na przykład, że nie wiem, macie sytuację, w której planujecie wspólny wyjazd i ta osoba mówi, no dobrze, to tym i tym się nie martw, jak coś, to pieniążki nie są takie ważne, tak? Ja tutaj w razie czego to nie musisz się tymi kwestiami martwić, ja wiem, że masz taką, a nie inną sytuację. I tu jest jakby pewne zrozumienie. To też może do pewnego stopnia się podobać, że ta osoba poniekąd ma taką energię, że chce pokazać, że wiele ma do zaoferowania i to się może podobać, tak? Ta osoba też może być bardzo pociągająca fizycznie. Możemy czuć bardzo duży pociąg do tej osoby. Też pewna chemia może między wami a tą osobą być. I co ciekawe, ta osoba z premedytacją może chcieć, żebyście wy do tej osoby coś poczuli. Bo wie, że wtedy nie odejdziecie. I te karty właśnie tutaj mówią o tym, że ta osoba oczekuje tego, że wy ze względu na to, że nie tylko się tej osobie spodobacie, ale też coś poczujecie, będziecie gotowi na to, żeby godzić się na rzeczy, na które po pierwsze ta osoba by się nie zgodziła, a po drugie, tak, zamieniając sytuację, a po drugie, na które gdyby nie to, że zacznie wam na tej osobie zależeć, też wy byście się nie zgodzili. Ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki, powiedziałbym, że rodzaj manipulacji tutaj po stronie tej osoby. Natomiast w tle as buław, 10 kielichów, 6 mieczy. Ciekawa energia.
ciekawa sytuacja, bo tutaj oczekiwanie jest takie, że kwestie, to też jest, as buław też jest energią właśnie bardzo mocno romansową. To tak jakby ta osoba do pełni szczęścia tak naprawdę tylko i oczekiwała tego od was, potrzebuje spełnienia potrzeb fizycznych, tak? I tutaj może bardzo mocno kojarzyć jakby spełniającą relację z drugą osobą przez pryzmat tego, czy ona się w tej kwestii dobrze czuje, czy się spełnia, czy jest szczęśliwa, tak? Bardzo mocno może być tutaj połączony właśnie ten as buław, czyli ta miłość fizyczna z poczuciem spełnienia i z poczuciem tego, co dla tej osoby może być najbardziej spełniające, najbardziej cenne. I co ciekawe, 6 mieczy jako ostatnia energia, która może mówić o tym, że ta osoba przede wszystkim oczekuje spokoju, tak? Czyli to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to tak jakby ktoś tutaj oczekiwał od was tego, że na przykład będzie to romans, w którym nie będzie zbyt dużych oczekiwań po waszej stronie, tak? Których nie będzie pewnych żądań, których nie będzie myślenia takiego, to ja chcę czegoś więcej, tak? Tylko to będzie takie trwanie w sytuacji, w której to będzie jakby sama bliskość fizyczna będzie celem nadrzędnym. Nie będzie szukania innych celów, jakby nie będzie, nie wiem, jako pierwsza podstawa, nie wiem, to zgranie i bliskość fizyczna jako taka podstawa i później budowanie na czymś, na tym czegoś innego, tylko właśnie ta bliskość fizyczna jako główny cel, tak? Cel sam w sobie i nie wyciągania z tego czegoś więcej. Co prawda, tak jak tutaj mówię, ten as kielichów może mówić o tym, że ta osoba oczekuje, że wy się nie wiem, zauroczycie, tak? Że tutaj pojawią się uczucia po waszej stronie, że przez to będziecie się na pewne rzeczy godzić, ale to zauroczenie ma być tylko środkiem do tego, żebyście nie oczekiwali czegoś więcej, tak? Żebyście na pewne rzeczy się godzili. Natomiast ta osoba w dużym stopniu tutaj może oczekiwać w 6 mieczy spokoju. Tego, żeby była zgoda na to, że jest jak jest i nie było oczekiwań czegoś więcej. A jeżeli wcześniej na przykład po waszej stronie były pewne oczekiwania, może próbowaliście o pewne rzeczy walczyć, o pewne zmiany walczyć, to ta osoba oczekuje, że zrezygnujecie z tego, żeby tej osoby nie stracić. Bo tu może troszeczkę być tak, wiecie, taka sytuacja. Po jednej stronie pojawiają się oczekiwania, pojawia się myślenie o przyszłości, tracimy tą osobę. Po drugiej zgadzamy się na to, jak ta osoba widzi tą relację, czego ona potrzebuje, jakby uspokajamy się, przestajemy walczyć o coś innego, tak? Także taki może być tutaj, tak ta osoba może widzieć tą sytuację i takie może mieć oczekiwanie od was, że wy po prostu ze względu na to, żeby ta osoba przy was pozostała, będziecie się godzić na jej patrzenie na daną sytuację, na jej warunki, tym bardziej, że mamy tutaj właśnie kartę cesarza. I co ciekawe, ta osoba pewne przewagi może z premedytacją wykorzystywać. Nie jest to tak naprawdę tak jak w pierwszym czytaniu, gdzie mieliśmy do czynienia jeszcze z połączeniu z kartą maga, która jest bardzo trudną kartą. Tutaj jest bardziej takie, mniej takiego wyrachowania, mniej manipulacji. Też te karty mogą mówić o tym, że pewne sprawy mogą być postawione jasno, tak? Albo będziemy w takim układzie, na jaki się umówiliśmy, tak? Albo jeżeli nie, no to ja nie mam ci nic do zaoferowania. Ja nie chcę sobie rozgrzebywać życia. Też rycerz buław ma to do siebie, że albo to jest energia, moi kochani. Ja widzę dwie sytuacje. Osoba, która nigdy nie myślała pod kątem utworzenia czegoś stałego, bo boi się na przykład zależności od kogoś, albo też osobę, która była w stałej relacji, później się uwolniła, tak, od tej relacji i teraz ma taką potrzebę wyszaleć się, udowodnić sobie pewne rzeczy. Teraz ma taką potrzebę właśnie pewnego działania, tak? I nie chce, może traktować właśnie jakby stabilizację jako coś, co pewną wolność zabierze, tak? Co zabierze możliwość tego, żeby czuć, że mogę robić w życiu wszystko.
No, bardzo często też rycerz buław, przede wszystkim to się kojarzy z takim młodzieńczem, który musi się wyszaleć, tak? Musi się wyhasać, musi sobie dojrzeć, ale najpierw się wyszaleje w życiu, ale też bardzo często to może być energia kogoś, kto w relacji już był, kto w tej relacji, może ta relacja była bardzo taka stricte, gdzie niewiele było można na przykład, tak? I ta osoba w momencie, w którym się uwolniła, ona nie chce wracać do pewnego rodzaju, mówiąc brzydko, klatki, tak? Że ona chce czuć się wolna. Ona w tamtej relacji się nie odnalazła i ona teraz nie szuka półśrodku, nie szuka kompromisu na zasadzie, no dobrze, a może jakby tą relację w inny sposób utworzyć, nie? Ona boi się, że znowu powróci do takiego stanu, gdzie straci tą wolność, tak? Gdzie będzie nieszczęśliwa. No a przede wszystkim też rycerz buław ja kojarzę w zależności od wieku jako taką energię męską, w której ktoś sobie cały czas próbuje udowodnić pewne rzeczy, tak? Że nadal potrafi, że nadal jest w stanie się podobać, że nadal jest w stanie zaspokoić siebie i kogoś. No tak to wygląda, moi kochani. Jako rada, karta śmierci, karta transformacji, karta tego, że do czegoś dojrzewamy i że jesteśmy w stanie podjąć jakąś decyzję i też zacząć zmieniać siebie ze względu na nasze wcześniejsze doświadczenia. Może tu być sytuacja, w której wy po prostu ze względu na to, że zbyt mocno wam na kimś może zależeć, nie chcecie pewnych rzeczy zauważyć, a nawet jeżeli je widzicie, to boicie się podjąć ostateczną decyzję, żeby czegoś nie stracić. W karcie transformacji bardzo często na przykład też zmieniamy sposób patrzenia na życie, zmieniamy sposób patrzenia na siebie, tak? Że ja nie jestem tylko, nie wiem, połówką jabłka, ja potrzebuję bardzo drugiej połówki jabłka, nawet jeżeli ona będzie dla mnie niedobra, tak? I będę się tutaj zgadzać na pewne rzeczy po to, żeby nie zostać samemu. To jest bardzo często też takie budowanie swojej innej świadomości tego, że samemu nie znaczy gorzej. Albo, że samemu to może być tylko etap do tego, żeby stworzyć i też odbudować się w tym tak zwanym międzyczasie. Samemu to może być właśnie taki etap, w którym ja doprowadzę siebie do stanu, w którym będę bardziej lubić siebie, bo ja, moi kochani, bardzo często też niespełniająca relacja, w której my nie jesteśmy szczęśliwi, godzimy się, ktoś jest ponad nami, my przestajemy w pewnym momencie lubić siebie. Tak? Zaczynamy się zgadzać na pewne rzeczy, które są wbrew nam, wbrew naszemu dobru i w pewnym momencie przestajemy poznawać siebie, tracimy też bardzo często przez to szacunek do siebie i często z perspektywy czasu, wychodząc z jakiejś relacji, my zaczynamy myśleć na zasadzie, Boże, jak ja mogłem się na coś takiego zgodzić, jak mogłem o coś takiego walczyć, tak? Jak mogłem tutaj próbować jeszcze pomimo pewnych wydarzeń. I my wtedy jesteśmy na takim etapie, tak, gdzie my tak naprawdę musimy po pierwsze odzyskać spokój wewnętrzny, odzyskać szacunek do siebie. Pamiętajmy, że im trudniejszą relację zazwyczaj, przez trudniejszą relację przejdziemy, tak później my też mamy naprawdę twardsze, mocniejsze granice do tego, żeby na pewne rzeczy się nie godzić. Widzimy też pewne znaki ostrzegawcze wcześniej i bardziej one są dla nas istotne. Dlatego, moi kochani, tutaj w karcie śmierci to jest zachęta do tego, żeby przemyśleć sobie tą sytuację, żeby zobaczyć pewne elementy i też, żeby popatrzeć tak trzeźwo na tą całą sytuację i wyciągnąć z tej lekcji jak najwięcej po to, żeby móc zacząć zmieniać siebie, zacząć zmieniać swoje życie, zacząć zmieniać patrzenie na relacje, moi kochani. I tak jak mówię, jeżeli to czytanie, moi kochani, z wami rezonuje, to jeżeli jeszcze to jest inna sprawa, jeżeli wy tutaj faktycznie wy też jesteście szczęśliwi w tej całej sytuacji, tak? Głównie chodzi tutaj o jakiś romans, nie potrzebujemy, oboje się na to zgadzamy, nie potrzebujemy czegoś więcej, wszystko jest ok, jeżeli to jest obopólna zgoda, ale jeżeli po waszej stronie pojawia się uczucie, a po drugiej tego uczucia nie ma, tylko jest oczekiwanie ze względu na to, że ci zależy, tak, że mnie kochasz, to trwaj przy mnie na moich zasadach, godząc się na to, jak ja sobie wyobrażam tą sytuację, to moi kochani, to nie jest uczciwe i to nie jest dobre. I też tak naprawdę tutaj w tej szóstce mieczy, która tutaj jest, ta osoba oczekuje spokoju, tak, że nie będzie tutaj walki o to, co dla nas istotne, tylko będziemy tutaj na spokojnie się zgadzać
z tym, co jest po prostu tutaj nam proponowane. Także moi kochani, karta śmierci jako karta rada. Znajdź w sobie wewnętrzną siłę do rozpoczęcia pewnych zmian i też pewnego uzdrowienia siebie, postawienia siebie na nowym, mocniejszym fundamencie, jeśli chodzi o relacje w Twoim życiu. Dobrze, moje kochane, moi kochani, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu ocenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie wszystkiego dobrego. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Matchment Tarot.